W tym filmie chciałbym opowiedzieć o koncepcji modelu danych i chciałbym powiedzieć, dlaczego jest on istotny nie tylko z punktu widzenia programistów czy projektantów baz danych, ale także z punktu widzenia przyszłych ekonomistów, przyszłych menadżerów, którzy powinni rozumieć, w jaki sposób informacje i dane są przechowywane, w jaki sposób są ze sobą połączone, co umożliwi przeprowadzanie efektywnych analiz według określonych, pożądanych kryteriów. W uproszczeniu możemy przyjąć, że na model danych składają się tabele, w których przechowywane są dane, i relacje, które służą do tego, aby tabele ze sobą były odpowiednio połączone. Rozszerzona definicja wskazuje, że oprócz tabel i relacji do modelu danych możemy zaliczyć określone mechanizmy obliczeniowe, bo inaczej obliczenia czy miary, które nie są bezpośrednio przechowywane w tabelach, natomiast są przechowywane w modelu danych. Jeżeli posługujemy się arkuszem kalkulacyjnym Excel, to kolejnym krokiem do tego, aby zwiększyć efektywność naszych analiz, jest wykorzystanie dodatku do Excela, jakim jest Power Pivot, ewentualnie narzędzia typu Business Intelligence, jakim jest Microsoft Power BI. Oba te narzędzia są wyposażone w język DAX, czyli Data Analysis Expressions. Jest to taki język, który umożliwia właśnie tworzenie określonych miar, które stanowią istotny element modelu danych. Na początek należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego model danych oparty o wiele tabel? Dlaczego informacje nie mogą być przechowywane w jednej wielkiej tabeli? Powodów jest wiele, ja wymienię tylko te główne. Pierwszym z nich jest redundancja danych, czyli powtarzanie się informacji. Jeżeli wyobrazimy sobie jedną wielką tabelę, w której będziemy przechowywali zarówno informacje dotyczące naszych klientów, jak i informacje dotyczące transakcji zawartych z tymi klientami, to okaże się, że dla każdej transakcji będziemy musieli przechowywać także dane teleadresowe naszych klientów, takie jak nazwa klienta, miasto, kraj, ulica, numer domu, kod pocztowy, telefon, adres e-mail. To powoduje niekontrolowany rozrost naszej bazy danych i przez to staje się ona mniej wydajna. Kolejnym powodem tego, że przechowujemy informacje w wielu tabelach, a nie w jednej, są różnego rodzaju anomalie modyfikacji, usuwania czy na przykład dodawania informacji. Wróćmy do przykładu klient transakcje. Jeżeli w naszej jednej tabeli byłyby przechowywane informacje dotyczące zarówno klientów, jak i transakcji, to w przypadku na przykład zmiany numeru telefonu albo zmiany adresu e-mail naszego klienta, musielibyśmy w każdym wierszu naszej tabeli dokonać takiej zmiany. W przypadku, gdy te informacje są rozbite na dwie tabele, to znaczy dane dotyczące klientów znajdują się w jednej tabeli, dane dotyczące transakcji znajdują się w drugiej tabeli, zmiana numeru telefonu odbywa się tylko po stronie tabeli klienci i odbywa się tylko w jednym miejscu. Jak powiedziałem, jest to związane z wydajnością, efektywnością, popełnianiem błędów przy wprowadzaniu informacji do naszej bazy danych. Co więcej, model danych, który jest zbudowany czy oparty o wiele tabel, umożliwia także przeprowadzanie określonych, pożądanych analiz za pomocą takich mechanizmów jak filtrowanie, grupowanie, drążenie, agregowanie, podsumowanie danych. Dzięki temu, że dane przechowywane są w wielu tabelach, takie analizy stają się bardziej efektywne. Pokażmy sobie zatem teraz, jak wygląda przykładowy model danych. Jednym z częściej wykorzystywanych schematów do budowania modelu danych jest tak zwany schemat gwiazdy, który został tutaj zaprezentowany. Widzimy po środku tabelę transakcje, po bokach na ramionach gwiazd tabelę sprzedawcy, kontrahenci, produkty, tabela czasu i tabela regiony. W modelu danych możemy rozróżnić dwa rodzaje tabel. Tabele faktów i tabele wymiaru. Czym są tabele faktów? Tabele faktów to są takie tabele, które przechowują informacje, które są na bieżąco aktualizowane i których przyrost jest bardzo duży. Przykładem mogą być tutaj transakcje sprzedaży dokonywane przez firmy. Natomiast tabele wymiarów są to takie tabele, które zawierają informacje, o których moglibyśmy powiedzieć, że mają charakter zbiorów zamkniętych. Jeżeli w naszej firmie pracuje kilkunastu czy kilkudziesięciu sprzedawców, to z dnia na dzień zapewne dane w tej tabeli nie będą się zmieniały. Podobnie jest z kontrahentami, podobnie jest z produktami i z innymi tabelami wymiarów. Na uwagę zasługują takie tabele wymiarów,
które posiadają informacje o charakterze geograficznym albo informacje o charakterze czasowym. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że najczęściej wykonujemy takie analizy, w których element czasu czy element geograficzny są bardzo istotne. Przykładowo możemy dokonywać analiz wartości sprzedaży w określonym kwartale, w określonym roku, w określonym miesiącu czy w określonym dniu, ale także często przeprowadzamy analizy, na przykład wartości sprzedaży dotyczące określonego kraju, określonego regionu, określonego miasta, województwa czy chociażby ulicy. Do tej pory mówiłem o tabelach, a teraz czas, żeby powiedzieć, czym są relacje. Można przyjąć, że relacje to taki mechanizm, który służy do tego, aby połączyć ze sobą tabele. Każda relacja natomiast musi być określona poprzez jeden z 4 typów kardynalności. Innymi słowami możemy powiedzieć, że wyróżniamy 4 typy relacji. Relacja 1 do wielu, wiele do jednego, 1 do jednego i wiele do wielu. Przy czym relacja wiele do jednego jest odwróceniem relacji 1 do wielu. Nie chciałbym się tutaj zagłębiać szczegółowo w kwestie związane z relacjami. Chciałbym natomiast wytłumaczyć, na czym polega najczęściej występująca relacja w modelu danych, czyli relacja 1 do wielu. Wyobraźmy sobie 2 tabele. Po lewej stronie widzimy tabelę klient, w której występują następujące pola. Identyfikator klienta, nazwa, kraj, miasto, ulica, a po prawej stronie widzimy tabelę transakcje, w której występują następujące pola. Identyfikator transakcji, identyfikator klienta, data transakcji, ilość produktów, cena sprzedaży itd. Gdybyśmy chcieli połączyć te tabele ze sobą odpowiednią relacją, to wyglądałaby ona w taki sposób. Jest to relacja 1 do wielu. Po stronie tabeli klient występuje 1, po stronie tabeli transakcje gwiazdka reprezentuje stronę wiele. Co to oznacza? Oznacza to, że 2 tabele pozostają ze sobą w relacji 1 do wielu, czyli że jeden klient może dokonać wielu różnych transakcji. Pokażmy teraz, jak będzie to wyglądało na przykładzie fragmentów tych 2 tabel. Po lewej stronie widzimy fragment tabeli klient, 2 pola, identyfikator klienta oraz nazwa. Po prawej stronie widzimy fragment tabeli transakcje, 2 pola, identyfikator klienta oraz data transakcji. I mamy te tabele połączone ze sobą relacją 1 do wielu. 1 po stronie tabeli wymiarów klient, wiele po stronie tabeli faktów transakcje. Widzimy, że polem, które w jednoznaczny sposób identyfikuje naszych klientów, jest pole identyfikator klienta. Dla firmy Alfa jest to K101. Za pomocą tego pola łączymy się z tabelą transakcje i widzimy, że firma Alfa dokonała 3 transakcji 1, 5 i 7 marca. Dodajmy jeszcze, że pole po stronie relacji 1 nazywane jest kluczem głównym, natomiast pole po stronie relacji wiele nazywane jest kluczem obcym pochodzącym z innej tabeli. Rozważmy teraz następujący przykład. Wyobraźmy sobie, że w naszej firmie transportowej, sprzedawcy dokonują określonych transakcji, które zawierają z naszymi kontrahentami, przykładowo firma A, B i C, a ponieważ jest to firma transportowa, to nasi sprzedawcy sprzedają określone usługi transportowe. To odwzorowanie fragmentu rzeczywistości, które tutaj widzimy, należałoby przełożyć teraz na język modelu, czyli na język tabel i relacji. Nasz model mógł wyglądać w taki sposób. Tabela faktów transakcje i tabelę wymiarów sprzedawcy, usługi oraz kontrahenci. Czyli sprzedawcy dokonują określonych transakcji z naszymi kontrahentami, ponieważ jest to firma transportowa, sprzedają usługi transportowe. A relacje występujące pomiędzy tymi tabelami są relacjami 1 do wielu. 1 po stronie tabeli wymiarów, wiele po stronie tabeli faktów, czyli tabeli transakcji. Jak teraz nasz model danych moglibyśmy przełożyć na konkretne tabele i na konkretne dane? Możemy przyjąć, że tabela wymiarów sprzedawcy będzie zawierała 2 pola: identyfikator sprzedawcy oraz pole sprzedawca. Ja abstrahuję tutaj od problemu następującego. W praktyce gospodarczej nie wystąpiłoby pole sprzedawca, tylko szereg
innych pól, imię sprzedawcy, nazwa sprzedawcy, stanowisko sprzedawcy itd., itd. Ale nasz przykład jest przykładem modelowym i po to, aby był on bardziej przejrzysty, ograniczam liczbę pól w tabelach. Czyli raz jeszcze, w tabeli sprzedawcy 2 pola, identyfikator sprzedawcy i sprzedawcy. W tabeli wymiarów usługi również 2 pola i w tabeli wymiarów kontrahenci identyfikator kontrahenta i nazwa kontrahenta, ale także region i kraj. Po środku tabela faktów transakcje, która zawiera klucz główny, identyfikator transakcji, 3 klucze obce, identyfikator sprzedawcy, identyfikator usługi, identyfikator kontrahenta, a także ilość, cenę i wartość. Ponownie abstrahuję tutaj od faktu, że ta tabela przechowuje pole wartość, dlatego że wartość mogłaby zostać wyliczona za pomocą iloczynu ilości i ceny, ale z jakichś powodów w tej tabeli przechowujemy także pole wyliczalne wartość. W jaki sposób te tabele byłyby połączone ze sobą relacjami? Byłyby połączone w sposób następujący. Tabela sprzedawcy za pomocą pola ID sprzedawcy połączona by została relacją 1 do wielu z tabelą transakcje. Podobnie tabela usługi polem ID usługi i podobnie tabela kontrahenci polem ID czy identyfikator kontrahenta. Tak przygotowany model danych pokazuje fragment rzeczywistości firmy transportowej i w kolejnym filmie instruktażowym spróbuję pokazać, jak wykorzystać taki model danych do analizy informacji najpierw w arkuszu kalkulacyjnym Excel, a później w bardziej zaawansowanych aplikacjach.